Cześć, witam Was serdecznie dzisiaj z miasta Bayreuth, położonego w północno-zachodniej części Bawarii w Niemczech. Miasto słynie z Ryszarda Wagnera, którego festiwal odbywa się tutaj od 1876 roku. Nie jest to niestety czas festiwalu, a ja skorzystałam z darmowego biletu i mam na zwiedzenie całego miasta około 3 godzin. Bardzo spontaniczny wypad. Zobaczymy, co uda nam się zobaczyć w pociągu. Poczytałam troszeczkę o zabytkach i o mieście. Zobaczymy, na ile wystarczą 3 godziny. Jeżeli jesteście ciekawi, co ma do pokazania Bayreuth, zapraszam. Idziemy na wycieczkę. Ulica prowadząca od dworca. A tu kolejny Wagner w masce. Ja, einen kleinen Bruder, das ist mehr. Keinen Plan. Weil ich sag mal, das, was ich richtig geil fand, waren diese kleinen Zettel. Also das war eines der geilsten Geschenke, die ich gekriegt habe.
Zobaczymy, czy otwarte i co w środku. I jeszcze raz dziedziniec kościoła. I brama prowadząca do urzędu skarbowego. Za mną pomnik Maksymiliana, króla Bawarii. Przede mną wieża kościoła zamkowego, którą za chwilę Wam pokażę. Ten kolorowy budynek z dużym dziedzińcem to Finanzamt, czyli urząd podatkowy. Wygląda na to, że budynek opery jest w renowacji. Przynajmniej fasada, może się uda zobaczyć z innej strony. Tak powinna wyglądać widoczna fasada opery. A to, co najbardziej znakomite, to jej wnętrze. Wnętrze widoczne jest za logo. Chyba aparat oddaje to niestety bardzo kiepsko. Całe drewniane, pełne złota i zdobień. No szkoda, nie dziś. To mam nadzieję innym razem.
Następne drogowskazy. Tym razem pokazują odległość do innych miejscowości, a nie nazwy emocji. Niemniej ta druga instalacja podobała mi się nawet bardziej. Nowy zamek. Idę zobaczyć, czy ogrody są otwarte. Trafiłam na jakieś podwórze. Na pewno nie jest to ogród zamkowy, ale można się poczuć przez chwilę jak w Parku Jurajskim. W oknach naprzeciwko kościoła odbija się architektura, zdobienia. Dokładnie te zdobienia.
A przed nami rzeźba i wejście do Muzeum Historycznego. Wygląda na to, że zdecydowanie wyszłam poza obszar Starego Miasta. Może warto wrócić. Jeszcze na chwilę. Casa, por fora. Wszędzie słychać muzykę. Na każdym rogu, powiedziałabym. Nawet gdy uliczka wydaje się raczej pusta. To chyba z tego lokalu za czarnymi parasolami. Autobus 300 Hier, wo ich mit ihm, also do Ermitażu. mussten wir sehr viel beim Hammer miteinander. Du warst super zu ihr, man weiß ja nicht, aber Bardzo ciekawa rzeźba na budynku. Ja, ja, der war beim Hammer, genau. kann mich gar nicht so erinnern. Jak dzwony, zegar, układ słoneczny. Mam nadzieję, że autobus będzie wracał na ten sam przystanek. Die Heim. Das letzte Ange. Du schaust es nicht. Ein Glück ist es. Vielleicht schon die Eisziehen ist noch. Der wird die lauter so Becherzeichen nicht. Ist das bald voll? I jeszcze raz schody, tym razem z autobusu. Schody do tego kościoła, w którym nad organami było namalowane Boże Narodzenie i którego boczna brama prowadziła do Urzędu Skarbowego. I jeszcze raz przejeżdżamy koło odnawianej opery. Wjeżdżamy w drogę, którą jeszcze dzisiaj nie miałam przyjemności się przejść. Chwilę pooglądam miasto z okna. Mam nadzieję, że jak będzie coś ciekawego, uda mi się nagrać. No to jesteśmy w Ermitażu. Właściwie na wyjściu do Ermitażu. Zobaczymy, co będzie dalej. Idziemy w kierunku zamku.
Moją uwagę tym razem przyciągnęły te kręgi na wodzie. Hipnotyzujące. Szczególnie z tym odbiciem drzew i zachodzącego słońca w wodzie. Ładnie tu. Po ponad 20 minutach jazdy autobusem miejskim dotarliśmy do Ermitażu. Jest nie tylko zielono, ale zaczyna się robić także ciekawie architektonicznie. Przykład za mną. Czas, żeby zobaczyć więcej. Idziemy. Wszystko wygląda, jakby zbudowane było z kamieni półszlachetnych. Do tej informacji nie udało mi się dotrzeć na szybko, więc będę zgadywać. To może wyglądać jak kryształ górski. To jak... Wygląda to bardzo interesująco. Na środku mamy staw z rzeźbami. Spójrzcie, ile pracy było włożone przy ozdobieniu tych kolumn. Jaki ciekawy efekt mają albo dają widzowi. A po boku znajduje się restauracja, jak widać dzisiaj nieczynna. Miasto Bayreuth jest znane fanom baroku. Mam chwilę, żeby usiąść, więc chcę przytoczyć Wam jedną dość ważną ciekawostkę, że Bayreuth jest jeden z nielicznych zachowanych w stanie nienaruszonym teatrów w Europie, który od 2012 roku znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Ten budynek też wygląda barokowo.
cmentarzu, gdzie teraz się znajdujemy, w ogrodach, są do tej pory pokazy fontan. Takie założenia ogrodów z fontannami i współcześnie powiedzielibyśmy show były dość modne w okresie baroku. Teren Ermitażu jest dość duży, więc czas się zbierać, żeby zobaczyć więcej. Stary zamek. Zaraz Wam pokażę, jak ciosany jest kamień, który nadaje budowli taką niesamowitą strukturę. W części budowli kamień ciosany jest grubo i nierównomiernie, ale także wyrzeźbione są w kamieniu szczegółowe dekoracje. Na mnie to robi z bliska naprawdę niesamowite wrażenie. Szczególnie razem z tymi łukowymi oknami. Tyle udaje mi się zobaczyć przez okno. Zaraz zobaczymy główne wejście, główny portal. Może jeszcze zajrzę do jednego okna. Zobaczymy, jak jest w środku. Także kominek i znacznie większa sala. Po drugiej stronie zdaje mi się, że mamy dziedziniec. A za ogrodem wzgórza i pola. Co jeszcze ciekawego udało mi się zauważyć, to kamienne kominy. Na końcu drzew pozłacana altanka. Te drzewa są obłędne. Ściemnia się, więc czas wracać. Jeszcze jedno spojrzenie na zamek z drewnianą wieżą.
wracamy do centrum. Tą wieżę widzieliśmy za dnia. Ma ona 8 boków i ciekawostką jest, że została wzorowana na projekcie Leonarda da Vinci. Tak wygląda wieczorny Bayreuth. Za mną super fajna lodziarnia. Mój czas w Bayreuth dobiega końca. Przedłużyłam go o 2 godziny. Miasto mi się generalnie bardzo podoba. Jeżeli Wam się podoba i to miasto, i ten film, bardzo mnie to cieszy. Dajcie mi proszę znać w lajkach i w komentarzach. Do zobaczenia. Pa! Ostatnie spojrzenie na nocny, wieczorny Bayreuth.